Już nieraz wieszczono jego koniec, a jednak za każdym razem wracał, silniejszy. To historia człowieka, który przez lata był symbolem siły Izraela. Dziś znów jest osaczony. Benjamin Netanjahu, najdłużej urzędujący szef rządu w historii tego kraju. W tym odcinku dowiesz się, dlaczego tyle razy wychodził z opresji i czy uda mu się to jeszcze raz. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Izrael znów masakruje Gazę. To najcięższe bombardowanie od miesięcy. Premier Netanjahu zapowiada, że wojna skończy się dopiero wtedy, gdy izraelska armia przejmie pełną kontrolę nad całą strefą. Ale presja rośnie. Giną kobiety i dzieci, a Zachód zaczyna mówić jednym głosem: dość. Obejrzyj do końca, a dowiesz się, dlaczego Donald Trump odwraca się od Netanjahu i czy presja Zachodu zatrzyma tę wojnę. Jest czwartek, 22 maja 2025 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Już nawet sami Izraelczycy mówią wprost: to, co dzieje się w Gazie, to rzeź. Od kilku dni izraelska armia prowadzi najbardziej intensywne bombardowania od miesięcy. Każdego dnia giną dziesiątki, a nawet setki osób, w większości kobiety i dzieci. Od początku wojny zginęło już prawdopodobnie ponad 61 tysięcy Palestyńczyków. Ale to, co dzieje się teraz, brutalne naloty, masowe ucieczki, dramatyczne obrazy z ulic, sprawia, że nawet dotychczasowi sojusznicy Izraela zaczynają mówić dość. Od 3 miesięcy Izrael blokował dostęp pomocy humanitarnej. 2 miliony ludzi głodowało w XXI wieku. I dopiero pod presją Zachodu izraelskie władze zgodziły się wpuścić 100 ciężarówek z pomocą. Tyle, że jak mówi ONZ, to kropla w morzu potrzeb. A nawet i ta pomoc nie dotarła do głodujących, bo Izrael nie wydał zgody na jej rozładowanie. Palestyńczycy znów zostali z niczym. Dramatyczne nagrania z Gazy, ciała dzieci wyciągane spod gruzów, całe rodziny zabijane w domach, znów trafiły na czołówki światowych mediów. I właśnie wtedy Zachód się obudził. Wielka Brytania, Francja i Kanada zażądały natychmiastowego wstrzymania ofensywy. Londyn zawiesił rozmowy z Izraelem o umowie o wolnym handlu. Paryż i Ottawa zapowiadają kolejne kroki. Coraz większe napięcie czuć także po stronie najważniejszego sojusznika Izraela, Stanów Zjednoczonych. Donald Trump w swoją pierwszą zagraniczną podróż poleciał na Bliski Wschód, ale ominął Izrael. Był w Arabii Saudyjskiej, w Katarze i w Emiratach, ale nie spotkał się z żadnym izraelskim liderem. To sygnał, który trudno zignorować. Nieoficjalnie mówi się, że Trump jest bardzo niezadowolony z obecnej ofensywy. Zawieszenie broni, które Stany Zjednoczone wynegocjowały w styczniu, przestało obowiązywać po zaledwie 2 miesiącach. Tymczasem doradcy Trumpa otwarcie mówią, że w Gazie musi zapanować spokój, bo chaos szkodzi interesom USA. To wszystko oznacza jedno: Benjamin Netanjahu ma dziś ogromny problem. Jak mówi ekspert do spraw Bliskiego Wschodu i były korespondent w krajach arabskich Mariusz Borkowski, nawet izraelscy politycy zaczynają go dziś publicznie krytykować. A to w izraelskiej polityce rzecz niemal niespotykana. Opozycja izraelska, która do tej pory właśnie milczała, temat krytykowania Netanjahu w operacjach wojskowych przeciwko Hamasowi był bardzo niezręczny. Był niemile nawet widziany przez ogół społeczeństwa izraelskiego. To teraz się pojawiają głosy ludzi znaczących. Były premier Ehud Barak powiedział, że tak naprawdę to jest katastrofa wizerunkowa dla Izraela. To, co się dzieje, nie da się utrzymać. Izrael traci poparcie opinii publicznej, a przede wszystkim wizerunkiem Izraela staje się Netanjahu, który zostaje uznany za zbrodniarza wojennego. Kolejny głos to był Ehud Olmert, który wyraźnie powiedział, były premier Izraela, który powiedział, to, co robią Izraelczycy na okupowanych ziemiach w Gazie i na zachodnim brzegu, to jest ludobójstwo. To są zbrodnie wojenne, za które będziemy my wszyscy odpowiedzialni. To się dalej tak nie da. Zbrodniarzem wojennym jest Netanjahu, co było ewenementem, a drugi element bardzo istotny, który on poruszył, to jest to, że mówi, jeśli będziemy kontynuowali taką naszą politykę, nawet ci, którzy są do tej pory naszymi sojusznikami, zaczną się od nas odwracać. Tak nie prowadzi się polityki. I głos,
który wzbudził największy ferment i wściekłość, dosłownie piana na ustach u premiera Netanyahu, to jest były szef sztabu armii, zastępca szefa sztabu armii izraelskiej, generał Golan, Jair Golan, który w wywiadzie dla radia izraelskiego powiedział: normalny naród demokratyczny nie morduje dzieci dla zabawy, nie wypędza cywilów, nie dokonuje masakr. To są zbrodnie wojenne i to popełnia Netanyahu. Reakcja premiera była w ciągu prawie że 12 godzin. Powiedział: po pierwsze, Golan jest antysemitą, no, co jest argumentem dosyć zabawnym, a ponadto jest wyrzutkiem społeczeństwa. Tylko że ten wyrzutek społeczeństwa cieszy się dużą popularnością w Izraelu, bo chociaż emerytowany, już w stanie spoczynku, kiedy Hamas zaatakował granicę Izraela, on wziął karabin jako zwykły żołnierz, poszedł walczyć z Hamasem. A więc udowodnił ten nie tylko swój patriotyzm. I te głosy się powtarzają, nasilają. Coraz więcej osób to sygnalizuje i wydaje się, że do Netanyahu mimo wszystko zaczęło docierać argumenty między innymi również Olmerta i Baraka. O co chodzi? Że tak naprawdę ty nie chcesz uwolnić zakładników. Ty grasz grę polityczną. Akcja w Gazie wcale nie jest akcją dla bezpieczeństwa Izraela. Jest po to, że chcesz ocalić swój stołek premiera i uniknąć sankcji karnych, a tamtych procesów jest mnóstwo w Izraelu. I jeszcze element dodatkowy, który właściwie jest niekorzystny dla premiera Netanyahu, to jest to, że sąd izraelski uznał, że bezprawnie usiłował zdymisjonować szefa Shin Betu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oskarżając go o to, że nie uprzedził o ataku Hamasu. Generał podał się do dymisji, niemniej jednak uznano, że presja Netanyahu i w ogóle nie ma takich kompetencji, była niedopuszczalna. Te wszystkie elementy stawiają właściwie pod znakiem zapytania, że gdyby doszło do kolejnych wyborów, czy Netanyahu mimo poparcia partii skrajnie prawicowej, całości kolonistów żydowskich, którzy coraz bardziej okupują. W związku z tym mówi się, że kolejne wybory byłyby jednak katastrofą dla samego Netanyahu, a społeczeństwo izraelskie, co wspomniani trzej politycy, mówią: giną nasi żołnierze w imię bezsensownej wojny. To już jest niepotrzebne. Należało osiągnąć jakiś modus vivendi z Hamasem, do czego Netanyahu nie chce doprowadzić. Dla Netanyahu właśnie te wszystkie elementy, o których wcześniej powiedziałem, to znaczy o wizerunek Izraela, o potępienie, dystansowanie się Europy, jedynym argumentem jest to są wszystko akcje antysemityzmu, przejawy. Ja jestem jedynym patriotą, ja walczę z antysemityzmem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, która jest istotna, to się mówi: jeśli by wycofał się, zawarł porozumienie rozejmowe, no to doszłoby do zakwestionowania również przez jego sojuszników prawicowych, czy on dalej może być premierem, bo oni żądają od niego tej twardej polityki. Zajęcia strefy Gazy, co on zresztą proponuje, co się dzieje, zajęcia zachodniego brzegu. Jeśli to poparcie by się zachwiało, sądzę, że do tego by jednak nie doszło, ale on się boi, bo nie wiadomo, co będzie. No to jeśli on upadnie, to jemu grożą kilkanaście bardzo poważnych procesów. Od korupcji, naruszania prawodawstwa izraelskiego, wszelkich aspektów prawa wewnętrznego Izraela, ale również zdrady stanu. O co chodzi? Że on wiedział, był uprzedzony przez wywiad izraelski o mającym nastąpić ataku Hamasu i to zlekceważył. Zrobił wszystko, żeby to zatuszować, ale ta afera, jeśli nie będzie dalej premierem, wypłynie. I wtedy, no to już nie jest 2-3 lata odsiadki, tylko być może dożywocie. I utrata całkowita nie tylko wiarygodności, ale utrata twarzy nawet w społeczeństwie tych, nawet skrajnie prawicowych. Ta równowaga sił w Izraelu jest nadal trudna do zdefiniowania. Przez atak Hamasu wzrost popularności partii prawicowych i poparcia dla Netanyahu jako tego, który broni kraju przed Hamasem, przed Libanem, południowym Libanem i przed Iranem. Teraz okazuje się, że Ameryka zaczyna się próbować dogadywać z Iranem, co jest nie w smak Izraelowi. Uznaje Syrię, a Izrael atakuje południowe granice Syrii. Trump oczywiście nie wycofa poparcia zdecydowanego dla Izraela. To jest wykluczone. Natomiast te stosunki mogą być cokolwiek chłodniejsze, ponieważ Trumpowi na czym zależy? Zadecydowałem, że będzie pokój na Bliskim Wschodzie. W podtytule: chcę mieć Nagrodę Pokojową Nobla za doprowadzenie pokoju na Ukrainie i w strefie Gazy na Bliskim Wschodzie i z Iranem, a ty mi przeszkadzasz. Przeszkadzanie prezydentowi USA nie jest mile widziane.
Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu i były korespondent w krajach arabskich Mariusz Borkowski opowiada w tym odcinku o fenomenie Benjamina Netanjahu, a już za chwilę dowiesz się, dlaczego Netanjahu tak długo utrzymywał się przy władzy i czy to, co dzieje się teraz, to początek jego końca. Zostaw komentarz pod tym odcinkiem. Co myślisz o tym, co robi dziś Izrael? Koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. We'll complete the construction of the first distribution zones in the coming days. Benjamin Netanjahu to człowiek, który od lat uosabia jedno słowo – bezpieczeństwo. Tak właśnie przedstawia się Izraelczykom, jako ten, który ochroni ich przed wszystkim – Hamasem, Iranem, bombą atomową. Zanim wszedł do polityki, służył w elitarnej jednostce specjalnej. Brał udział w tajnych operacjach, został ranny w akcji. Jego starszy brat Jonathan dowodził legendarną operacją Entebbe w Ugandzie. Zginął, ratując zakładników. To wydarzenie ukształtowało Netanjahu na zawsze. Karierę dyplomatyczną zaczynał w Nowym Jorku jako przedstawiciel Izraela przy ONZ. Już wtedy był twardym graczem, ale prawdziwą władzę zdobył w kraju. W 1996 roku został premierem, najmłodszym w historii Izraela. Z przerwami rządzi do dziś. Nikt nie był na tym stanowisku dłużej. W polityce nazywany jest Mr. Security. Zawsze wracał do tego samego argumentu. Tylko ja mogę was obronić. I choć wielokrotnie wydawało się, że to już koniec, wychodził z każdego kryzysu. Po porażkach wyborczych, po zarzutach korupcyjnych i po masowych protestach. I wciąż trwa. Dlaczego? Jest świetnym Netanjahu, powiedziałbym, mistrzem zawierania takich dziwnych sojuszy. Obiecuje wszystko wszystkim, byle się utrzymać u władzy. Tak naprawdę jego krytycy z Partii Demokratycznej w Izraelu, chociaż ona ma niewiele miejsc w Knesecie, mówią, że tak naprawdę Netanjahu nie hołduje żadnej ideologii. Tak naprawdę jego ideologią jest rządzić, sprawować władzę i czerpać z tego korzyści. Dzięki tym ambicjom dla niego nie ma problemu zawierania różnego rodzaju koalicji, nawet z partiami skrajnie prawicowymi, które byłyby niemile widziane przez tą lewą stronę, czy centrum i lewą stronę opinii izraelskiej. Nie ma problemu, on po prostu siedzi i, jak mówią, liczy. Liczy głosy, kto mu co da. Oczywiście ma konkurencję po stronie centrolewicowej, ale oponenci nie zdołali przekonać opinii izraelskiej o tym, że będą skuteczniej bronili bezpieczeństwa Izraela niż sam Netanjahu. On potrafił, jest mistrzem, powiedziałbym, takiej, nie wiem, czy propagandy, czy medialnego PR-u. Był skuteczny we wmówieniu Izraelczykom trzech rzeczy. Po pierwsze, niebezpieczeństwo dla Izraela jest gigantyczne ze strony Hamasu i Hezbollahu i Iranu i tak naprawdę, jeśli mnie odsuniecie od władzy, przyjdą ludzie niekompetentni, słabi, którzy nie obronią was i Izrael przestanie istnieć. To jest pierwsza teza. Budzenie strachu w opinii publicznej izraelskiej ma dosyć długą tradycję w wykonaniu Netanjahu i jest, jak widzimy, skuteczne. On zostało jakby wsparte tym atakiem nie tylko z jednej strony Hezbollahu, ale z drugiej strony przede wszystkim Hamasu. Niektórzy, posądzając go o dalej posunięty makiawelizm, ale to jest tylko pogłoska i to fałszywa, mówią, że on nawet przez swoich zaprzyjaźnionych ludzi w służbach izraelskich sprowokował zachęcił Hamas do uderzenia. Oczywiście to jest pogłoska i na pewno fałszywa, ale to już sygnalizuje nastawienie części polityków do Netanjahu, że on jest zdolny zrobić wszystko, nawet na szkodę Izraela, po to, żeby się utrzymać. Druga sprawa to jest umiejętne rozgrywanie poszczególnych akcji. Z jednej strony on powiedział ludziom, ja jestem za tym społeczeństwem budowaniem, ale uderzył w koła ortodoksów, którym zabrał przywilej dotychczasowy w postaci, że nie powołuje się ortodoksów do służby wojskowej. Teraz potrzeba na froncie żołnierzy, on mówi Wydawałoby się, że to załamie poparcie ortodoksów, tylko oni nie poprą lewicy. W związku z tym na bezrybiu i rak ryba, czyli Netanjahu, jaki jest, taki jest, trudno, to przeżyjemy, może jakoś odkręci. Trzecia wreszcie sprawa to jest jego umiejętność
Mówi się o korumpowaniu poszczególnych polityków, żeby byli z nim. Wyczuwanie pewnych nastrojów, wygłaszanie pewnych przemówień i budowanie pewnego napięcia. Przecież to jest mistrzostwo, no może klasy światowej. Ogromne, gigantyczne demonstracje, których nawet w Europie takich nie było nigdy wobec polityków europejskich. Kiedy dziesiątki tysięcy, a praktycznie setki tysięcy wychodzą na ulice Tel Awiwu, wychodzą na ulice Jerozolimy, wychodzą na ulice innych dużych miast, protestując przeciwko, to było jeszcze przed atakiem Hamasu, kiedy protestując przeciwko polityce, knowaniom makiawelistycznym, defraudacji i wszystkiego innego przez Netanyahu i jego ekipę, te demonstracje są ogromne, powtarzają się praktycznie co tydzień, przez wiele miesięcy. Netanyahu to kompletnie lekceważy, tak jakby tego zupełnie nie było. Często policja się rozprawia dosyć brutalnie z tymi demonstrantami. Po ataku Hamasu, po 7 października 23, co się dzieje? Te demonstracje przeradzają się w żądanie. Hamas nas zaatakował, ale doprowadź do uwolnienia za wszelką cenę naszych zakładników. Premier mówi, ja działam militarnie, my ich uwolnimy, odbijemy siłą. Na co wiele rodzin zakładników mówi, siłą doprowadzić do ich śmierci, ponieważ oni są wśród bombardowanych Palestyńczyków. I właściwie Netanyahu na to kompletnie nie reaguje. On mówi, ja wyzwolę całą Gazę, zniszczę całkowicie Hamas, wyczyścimy i teraz rozpoczynając kolejną ofensywę przed tygodniem, no ataki są już nie na Hamas. Przecież w ciągu ostatniego weekendu zginęło 150 osób. Cywili zupełnych. Zbombardowano szpital i porodówkę szpitalną bombami burzącymi bunkry. 3 szpitale są okrążone przez armię izraelską i kto się udaje tam pomóc, jest zastrzelony po prostu jako agresor. Część Gazy północna jest burzona buldożerami, wszystko jest równowane z ziemią. I co mówi Netanyahu? Mówi, ja się szczycę, Gaza zostanie zniszczona. A jego współpracownicy mówią, a Palestyńczycy zostaną wypędzeni. Może do Argentyny, może do Patagonii, może do Afryki Południowej. Miejsc na świecie jest multum. I Netanyahu brnie coraz bardziej w tą taką nieprzejednaną politykę, nieprzejednane żądania, które dla zdrowo myślącego polityka byłoby śmiercią polityczną. On się z tym nie liczy, on liczy jednak, że wmówi Izraelczykom, że jeśli on tego nie będzie prowadził, no to Hamas odżyje i Hamas zniszczy Izrael. Tak szybko on nie upadnie. Jedyną rzeczą, która by go zniszczyła, to że gdyby rzeczywiście wyszły na światło dzienne te dokumenty, że premier wiedział. No ale on robi co może, żeby ukręcić sprawie łeb. Druga sprawa to jest akcja nieposłuszeństwa obywatelskiego. Na razie jeszcze do tego nie doszło. Ale jeśli ludzie, a zaczyna się to, ci rezerwiści zaczynają uciekać za granicę. Ja nie będę walczył z Palestyńczykami i mordował cywili. Wielu ojców mówi, ja wysyłam syna, żeby mordował, on potem wróci do Izraela z syndromem, jakie mieli amerykańscy chłopcy wracając z Wietnamu, którzy mają syndrom wojny, syndrom przemocy i tak dalej. My za to kiedyś zapłacimy wysoką cenę jako społeczeństwo wewnątrz. I teraz jest problem taki, czy on ugnie się w pewnym momencie i nie doprowadzi do końca swojej operacji niszczenia Gazy i wypędzenia Palestyńczyków siłą, co nie spotka się z aprobatą na świecie, tylko że świat jest bezbronny. Nikt nie wyśle korpusu, żeby przeciwstawił się armii izraelskiej. Blokada. Kraje europejskie są cały czas pod tym straszakiem, którego używa nagminnie Netanyahu, chociaż on się już zdewaluował. Że kto go krytykuje, jego politykę, jest antysemitą. No, nawet jeśli nazywa bohaterów z armii izraelskiej, generałów wysokiego szczebla i polityków antysemitami, no to znaczy, że człowiek zaczyna mieć aberrację. Jeden z autorów takiego listu, który się pojawił w prasie izraelskiej, mówi, syndrom Netanyahu zaczyna być podobny do syndromu Hitlera w bunkrze w Berlinie. On już nie widzi obiektywnej prawdy, on żyje własnym życiem. Ale teraz jest problem, jak on długo będzie utrzymywał, a jest popularny wśród kolonistów, którym się marzy, że zaczęła się akcja wypędzania Palestyńczyków z obozów na zachodnim brzegu. I jeśli to nie spowoduje jakiejś wewnętrznej, no nie tylko że dyskusji, ale załamania się i nie spowoduje bardzo silnych nacisków z zewnątrz, takim nadzieją, jeśli można powiedzieć, jest to, że
Saudyjczycy i Katarczycy obiecali Amerykanom ogromne pieniądze. Podpisano porozumienia na razie na papierze. Tylko się mówi w kuluarach krajów arabskich, mówi się, te pieniądze owszem będą, ale jeśli Trump użyje swoich wpływów wobec Netanyahu, zatrzyma masakrę. Jak będzie masakra dalej w Gazie, to my nie utrzymamy tego, niezależnie czy lubią, czy nie lubią Palestyńczyków. Problem będzie na czym polegał? Na tym, że tak naprawdę są opiekunami. Następca tronu jest Arabii Saudyjskiej, jest opiekunem miejsc świętych, między innymi w Jerozolimie. Święty meczet Al-Aqsa jest atakowany nieustannie każdego tygodnia przez kolonistów. To jest świętokradztwo. On będzie musiał na to prędzej czy później, czy będzie chciał, czy nie będzie musiał zareagować. Będzie musiał zareagować na masakrę, którą jeden z lekarzy indonezyjskich i drugi z obywatelstwem brytyjskim powiedział. To, co się dzieje obecnie w Gazie, to jest rzeźnia. To przypomina najczarniejsze chwile III Rzeszy w Europie w czasie II wojny światowej. Świat na to patrzy, ale coraz bardziej jest oszołomiony i nie bardzo wie, co robić. Dla porównania powiem, myśmy się strasznie oburzyli ostatnio, kiedy w Kijowie rakieta rosyjska zabiła, uderzając w autobus, zabiła 8 cywili. W tym samym czasie w Gazie 2 rakiety izraelskie zabiły prawie 40 cywili, w tym dzieci nieletnie i tak dalej. Co więcej, lekarze z Oxfamu i innych organizacji, którzy pracują w samej Gazie, mówią, w ciągu najbliższego tygodnia umrze z głodu, wyczerpania i chorób 14 000 w wieku od 0 do 3 lat. To się stanie lada moment, będziecie tego świadkami. I obecnie pogrzeby, które są filmowane przez kamery, to nie są makiety. Widać dzieci, matki ciężarne. To jest walka już z ludnością cywilną. Co dalej świat z tym zrobi? Bardzo mi trudno powiedzieć, ponieważ ten straszak ciągle paraliżuje, że sojusznikiem Europy i Ameryki i Zachodu był Izrael. Tylko czy dalej się da utrzymać wobec tej polityki Netanyahu i co zrobią Izraelczycy, żeby ratować swój wizerunek? Tam rozłam w społeczeństwie jest bardzo duży. Z tym, że jeśli chodzi ci, którzy są za tą polityką twardą Netanyahu, są najbardziej widoczni i oni właściwie na razie decydują o kierunku polityki i utrzymaniu Netanyahu, ta strona, powiedziałbym, bardziej postępowa, demokratyczna, właściwie się waha. Ciągle krytykowanie armii i polityki bezpieczeństwa jest takim tematem bardzo delikatnym i bardzo drażliwym. To skoro wizerunek Izraela tak bardzo się pogorszył teraz pod rządami Netanyahu, to kiedy już Netanyahu nie będzie, bo kiedyś odejdzie, to ile będzie trwało sprzątanie wizerunkowe po Netanyahu w Izraelu? Bardzo długo, dlatego że z jego odejścia oczywiście będą niezadowoleni wszyscy ze skrajnego skrzydła, radykałowie, ekstremiści, koloniści. Pamiętajmy, że koloniści to z jednej strony ideologia, ale z drugiej strony ekonomia. Pamiętajmy, żeby dostać mieszkanie, czy kupić mieszkanie w Tel Awiwie na terenie rdzennego Izraela, to są ogromne koszty. Natomiast na zachodnim brzegu, w tych koloniach, powiedzmy, budowanych masowo, mieszkania są luksusowe, są o wiele większe i są preferencyjne, są za kwotę 20-30%. Krótko mówiąc, chcesz dobrze żyć, wygodnie, no to mieszkasz na zachodnim brzegu. Przejazd z zachodniego brzegu, jeśli pracujesz w samym Izraelu, to jest kwestia pół godziny. To nie jest problem. W związku z tym, to są ludzie, którzy będą stali, może nie tyle za samym Netanyahu, ale za twardą polityką, za polityką korzyści. Z drugiej strony inni mówią, no dobrze, ale Izrael był budowany na zasadach demokracji, sprzeciwiania się i kultu bohaterów, między innymi z getta warszawskiego, którzy walczyli z tyranią, ginęli od katów, krótko mówiąc. I teraz co, my się wcielamy w skórę katów? No tego nie może być, bo to jest podkopanie fundamentu istnienia Izraela. No ale na razie te głosy są bardzo słabe. Ja bym nie prognozował, czy to jest kwestia kilku miesięcy, a może 2-3 lat. Kolejne wybory w przyszłym roku. Ale jak się rozłożą głosy, trudno powiedzieć. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu i były korespondent w krajach arabskich Mariusz Borkowski opowiadał w tym odcinku o fenomenie Benjamina Netanyahu. Zostaw komentarz i lajka, to bardzo pomaga nam na YouTube. Kliknij też subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków i pomóc nam rosnąć. A jeśli słuchasz nas na Spotify, kliknij obserwuj i pomóż nam wejść do topki podcastów w Polsce. Wyślij ten odcinek znajomym albo wrzuć go na stories. To naprawdę robi różnicę.
Nowe odcinki podcastu Świat w każdy czwartek i w niedzielę na Spotify, YouTube i na platformie podcastowej Polskiego Radia. Znajdziesz nas też na Instagramie, Facebooku i Threads. Wpisz Podcast Świat. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.